Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan dr Robin Wilgan z Zakładu Związków Symbiotycznych. Podczas wykładu omówiona zostanie m.in. ewolucja grzybów podziemnych oraz znaczenie interakcji pomiędzy grzybami mykoryzowymi a ich drzewiastymi partnerami w zmieniających się warunkach klimatycznych. Grzyby należą do najstarszych oraz najbardziej złożonych organizmów żyjących na Ziemi. Owocniki grzybów, takie jak na przykład powszechnie zbierane w lasach kurki, borowiki czy podgrzybki, służą do rozprzestrzeniania zarodników, które pełnią analogiczne funkcje do nasion u roślin. Owocniki większości gatunków grzybów pojawiają się tylko przez kilka miesięcy w roku, zazwyczaj jesienią. Z kolei właściwa część organizmu grzybów, czyli grzybnia w formie strzępek, znajduje się najczęściej pod powierzchnią ziemi, gdzie funkcjonuje przez cały rok i może osiągać znaczne rozmiary. Największy znany nauce pojedynczy żywy organizm to właśnie grzyb, a dokładnie opieńka. Badania prowadzone w 2003 roku w Oregonie w USA wykazały, że znajdująca się pod powierzchnią ziemi jednorodna genetycznie grzybnia opieńki zajmowała ponad 10 km², czyli obszar większy niż powierzchnia 1000 boisk piłkarskich. Niektóre gatunki grzybów wytwarzają owocniki pod powierzchnią ziemi, przez co nazywane są grzybami podziemnymi. Ukryte pod powierzchnią ziemi owocniki są trudne do znalezienia, przez co podziemne gatunki grzybów uchodzą za rzadko spotykane. Tymczasem grzyby podziemne, w tym trufle, występują powszechnie w lasach. W Polsce dotychczas odnotowano kilkadziesiąt gatunków grzybów podziemnych z wielu stanowisk z terenu całego kraju, w tym kilkanaście gatunków trufli. Trufle najpowszechniej występują w lasach liściastych. Możemy być niemal pewni, że kiedy przechadzamy się po grądach, buczynach lub dąbrowach, pod powierzchnią ziemi funkcjonuje przynajmniej jeden gatunek trufli. Niestety większość polskich trufli tworzy małe, niesmaczne oraz niejadalne owocniki, a tylko nieliczne gatunki uchodzą za cenione kulinarnie. Dawniej uważano, że wszystkie grzyby podziemne są blisko spokrewnione. Wraz z rozwojem badań molekularnych okazało się, że nie jest to prawdą, a poszczególne rodzaje grzybów podziemnych są bliżej spokrewnione z różnymi rodzajami grzybów kapeluszowych niż z innymi grzybami podziemnymi. I tak na przykład bliskim krewnym trufli są piestrzyce, rodzaj Helvella, które tworzą nadziemne owocniki przypominające smarce. Także nadziemne grzyby kapeluszowe mają swoje siostrzane, blisko spokrewnione rodzaje podziemne. Na przykład z podgrzybkami, borowikami czy olszówkami blisko spokrewniony jest podziemny czarnobrzuszek, z kolei z maślakami rodzaj piestrówka, a z gąskami i lakówkami podziemne rodzaje podziemniaczek i piestróweczka. Współcześnie naukowcy uważają, że owocniki grzybów zeszły pod ziemię wielokrotnie w toku ewolucji. Tego typu zjawisko, polegające na pojawieniu się u różnych grup organizmów podobnych cech w odpowiedzi na podobne warunki środowiska, określane jest mianem konwergencji. Przykładem konwergencji jest na przykład równoległe pojawienie się skrzydeł u ptaków, nietoperzy oraz owadów, jak również podobny obły kształt oraz płetwy u ryb i morskich ssaków, np. delfinów. Grzyby, podobnie jak zwierzęta, należą do organizmów cudzożywnych, co oznacza, że związki odżywcze mogą pozyskiwać na drodze symbiozy, rozkładu martwej materii organicznej lub pasożytnictwa. Na przykład wspomniana wcześniej opieńka jest zarówno saprotrofem rozkładającym martwe drewno, jak również pasożytem, które atakuje żywe drzewa, prowadząc do ich zamierania. Większość grzybów, których owocniki zbieramy jesienią, to grzyby ektomykoryzowe, żyjące w symbiozie z korzeniami drzew leśnych. Ektomykoryza to specyficzny typ symbiozy pomiędzy drzewami i wyspecjalizowanymi gatunkami grzybów, który jest szczególnie istotny w lasach klimatu umiarkowanego. Niemal wszystkie gatunki drzew w polskich lasach nawiązują ten typ symbiozy, a obecność grzybów ektomykoryzowych jest niezbędna dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gdyby hipotetycznie wyeliminować grzyby ektomykoryzowe z ekosystemu leśnego, drzewa takie jak sosny, świerki, jodły, buki, dęby, graby, brzozy i lipy nie byłyby w stanie funkcjonować, a tym samym las, jaki znamy, przestałby istnieć. Występowanie grzybów ektomykoryzowych jest uzależnione od obecności określonych, kompatybilnych gatunków drzew w większym stopniu niż drzewa są uzależnione od występowania konkretnych gatunków grzybów.
Ektomikoryza jest wprawdzie obligatoryjną z perspektywy drzew, ale drzewa mogą nawiązywać symbiozę z setkami różnych gatunków grzybów ektomikoryzowych. Z kolei obecność grzybów jest ściśle związana z obecnością drzew, roślinnych partnerów symbiozy. Aby pojawiły się dane gatunki grzybów ektomikoryzowych, niezbędna jest obecność tych gatunków drzew, z którymi grzyby mogą wejść w symbiozę. Na przykład powszechnie zbierane w lasach maślaki oraz blisko spokrewnione z maślakami piestówki, które należą do tzw. fałszywych trufli, wymagają obecności drzew iglastych i nie nawiązują symbiozy z drzewami liściastymi. Z kolei trufla czarnozarodnikowa i trufla letnia tworzą symbiozę głównie z drzewami liściastymi, m.in. dębem, grapem i leszczyną, i raczej nie spotkamy ich w borach. Występowanie poszczególnych gatunków grzybów ektomikoryzowych jest więc uzależnione zarówno od warunków siedliskowych i klimatycznych, które są odpowiednie dla rozwoju samych grzybów, jak również od warunków, które umożliwiają rozwój tych gatunków drzew, z którymi grzyby nawiązują symbiozę. Postępujące zmiany klimatu wywierają silny negatywny wpływ na roślinność regionu śródziemnomorskiego. W szczególności letnie upały i letnie susze zagrażają produkcji rolnej i sadowniczej, m.in. ryżu, cytrusów, pistacji, oliwek i winorośli, jak również występowaniu rodzimych gatunków drzew. Badania przeprowadzone w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk wykazały, że na południu Europy zanikać będzie optymalny zasięg występowania większości rodzimych gatunków drzew ektomikoryzowych, w tym drzew powszechnie wykorzystywanych do produkcji trufli, jak np. dąb przepłukowy. Z kolei te gatunki drzew, które wydają się być w najmniejszym stopniu zagrożone zmianami klimatu, jak np. jesion wyniosły i robinia akacjowa, nie nawiązują symbiozy z truflami. Zmiany klimatu zagrażają zarówno występowaniu, jak również wydajności produkcji trufli. Współcześnie niemal cała produkcja trufli w Europie pochodzi z regionu śródziemnomorskiego. Wydajność produkcji trufli w tym regionie sukcesywnie spada pomimo znacznych nakładów finansowych na rozwój nowatorskich technik produkcji oraz badania naukowe dostarczające niezbędnej do tego wiedzy. Wydajność produkcji owocników trufli czarnozarodnikowej we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech obecnie wynosi zaledwie 37% wydajności z lat 70. Naukowcy przewidują, że zmiany warunków klimatycznych mogą już w przeciągu kilku dekad doprowadzić nawet do zupełnego zaniku produkcji trufli na południu Europy. Równocześnie optymalne nisze ekologiczne dla trufli mogą występować w regionach położonych dalej na północ kontynentu. Naturalny zasięg występowania trufli letniej pokrywa znaczny obszar Europy, sięgając od Włoch i Hiszpanii poprzez Niemcy, Polskę i Anglię, aż po południe Skandynawii. W Polsce trufla letnia występuje głównie na południu kraju, gdzie największy znaleziony owocnik ważył około 300 gram. Od 2008 roku w Nadleśnictwie Chełmów w województwie lubelskim funkcjonuje eksperymentalna uprawa trufli letniej, w której pierwsze owocniki pojawiły się już w 2017 roku. Trufla czarnozarodnikowa, kilkukrotnie droższa niż trufla letnia, preferuje ciepły i wilgotny klimat. Do niedawna była notowana tylko na południu Europy, jednak w 2015 roku w Estonii udało się uzyskać sadzonki dębu szybulkowego skolonizowane przez ektomikoryzy tego gatunku trufli, a w 2017 roku pozyskano pierwszy owocnik trufli czarnozarodnikowej w Anglii. Tym samym zmiany klimatu, które zagrażają uprawom trufli na południu Europy, równolegle stwarzają korzystne dla uprawy trufli warunki w regionach położonych dalej na północ kontynentu, gdzie już teraz występują te gatunki drzew, z którymi trufle nawiązują symbiozę. Pozwala to przypuszczać, że rozwój produkcji trufli w Europie Środkowej stanowi obiecujący scenariusz pozwalający na utrzymanie europejskiej produkcji trufli w zmieniającym się klimacie.